Siemka, ja jestem Odacho, na moim zegarku jest 12:56, chociaż tak naprawdę jest 12:57, ten zegarek się trochę późni. Jesteśmy o krok od tego, żeby dowiedzieć się, jaki będzie motyw przewodni i być może jakie będą karty na pierwszej części, bo podejrzewam, że ta Nabata będzie miała dwie części, właśnie najnowszej, nadchodzącej celebracji, która zajmuje miejsce WWC tak zwanego, czyli celebracji, która co roku łączyła globalną i japońską wersję Dokana. W tym roku doskonale wiecie, że mamy synchronizację serwerów, także rocznica miała miejsce w styczniu, lutym. Ostatnio celebrowaliśmy globalną rocznicę, która też połączyła się z WWC. No i teraz ta Nabata, czyli ta celebracja, która na Japonii była w okolicach lipca, u nas była na jesień, rozpoczyna się teraz pod koniec sierpnia. Jeśli chodzi o zapowiedzi, tak naprawdę widziałem jedną, nie wiem czy potem jakaś wpadła, nie śledziłem aż tak bardzo dokanowego Twittera, ale wydaje mi się, że ten jeden medal, który został wrzucony, to jest coś, co jest jedyną sugestią tego, co to może być za saga. I widziałem, że są przeróżne pomysły. Od Dragon Ball Super Hero, przez Dragon Ball Daima, przez nawet jakieś turnieje mocy, no bo Siódmy Wszechświat wygrał turniej mocy, więc pierwsze miejsce. Moje skojarzenie jest trochę bardziej niskolotne, takie niewywalone w kosmos, prawda? No bo ja myślę, że to może być 23. Tenkaichi Budokai i Goku, który zajął pierwsze miejsce, prawda? Zdobył złoty medal. To były faktycznie zawody, gdzie można było powiedzieć, że ktoś zdobył złoty medal. Ewentualnie ktoś jeszcze mówił o Herkulesie, bo on też jest mistrzem, ale wątpię, żeby Herkules był postacią, która jakkolwiek ciągnie ciągnie taką dużą celebrację, która swoją drogą nazywa się Czuć Gorąc! Transcendentna Boom Kampania. To jest dobra nazwa, transcendentna boom kampania. Czuć gorąc. Czuć gorąc. Swoją drogą, pytanie do was jeszcze na rozgrzewkę, bo widzę, że za minutkę się to wszystko zacznie. Czy dostaliście darmowe coiny? Ja jestem zdania, że chyba nie ma co robić samemu rzeczy w tej grze. Wystarczy po prostu im pozwolić działać i czekać na jakiś błąd. Prawie 500 coinów, więc 2500 DS-ów można powiedzieć, że dostałem za darmo. W moim przypadku to było 400, chyba 70, coś już nie pamiętam, pokażę wam screena. Generalnie coiny z GDC, Global Dokkan Campaign, które miałem niezmielone na te normalne czerwone albo karnawałowe coiny, same mi się zmieliły. I ja tak mówię, mam wrażenie, że miałem jeszcze tydzień na to, dlatego tego nie robiłem i potem się okazało, że to był błąd i te coiny, które zmielili mi na normalne Dokkan coiny, zostały i dodali mi jeszcze taką samą ilość. Widzę, że już się wszystko zaczyna, także ja zakładam słuchafony. I muszę chyba zwiększyć jakość, bo tutaj pani jest w 480p. Kogo tam dzisiaj mamy? Widzę, że chyba siedział Guppy. Czy to siedział Ken? Siedział Guppy i Yomatsu. Guppy jakie żółte, kurwa, sneakersy tam nosi. Guppy jakie żółte chodaki założył. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało jakoś szczególnie długo, bo o 14 mam pociąg. Dzisiaj tego nie zobaczycie, chyba że wieczorem to zmontuję i wieczorem jeszcze wspierającym wrzucę, ale dzisiaj będzie Koku planowo, 26. Więc prawdopodobnie zobaczycie to w większości 27. Annyeonghaseyo, ni hao, guten tag, hola. I dzień dobry jeszcze. Powiedział konbanwa, co oznacza dobry wieczór w zasadzie, więc to by oznaczało, że faktycznie to jest na żywo, bo w Japonii jest 7 godzin do przodu, prawda? Więc oni, 7, chyba podejrzewam, że 7 albo 8, chyba 7, więc u nich byłaby 20. Mógłbym pracować w CIA, prawda? Główka pracuje. Daisuki, kobietko. Jest za wcześnie na takie deklaracje. Nie, no nie mogę z tych butów. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że Omatsu dzisiaj ma języki wyciągnięte z butów. Ostatnio miał, tak, jeśli zwróciliście uwagę, ostatnio Omatsu miał jeden język w spodniach, a drugi poza spodniami. Nie wiem, czy on to zrobił specjalnie, czy to jest taka moda, czy on jest aż takim luzakiem, że nie dość, że nie wiąże butów, to jeszcze język sobie chowa albo nie chowa. Wydaje mi się, że po prostu jest niechlujem. No tak. O! Okej, dobra. Mniej dygresji. Eventy, nowe postacie, Extreme The Awakenings, czyli EZA i Challenge. O, no dobra, niech będzie Challenge. Jeśli to nie potrwa jakoś szczególnie długo, no mam nadzieję, że nie potrwa, bo ja naprawdę chciałbym jechać o 14 pociągiem i jeśli to będzie trwało godzinę, będzie na przykład turniej, w którym Omatsu musi jak najdłużej wytrzymać pod wodą. To jest gwarancja, że to minutę potrwa tak naprawdę. Jeśli to byłoby Dragon Ball Daima, na przykład Goku SSJ4, ucieszyłbym się, chociaż uważam, chociaż kurde, czy czekałbym do 11 rocznicy? Nie, myślę, że można byłoby zrobić Dragon Ball Daima. Tylko że ten medal totalnie nie pasuje, prawda? Ten medal jako zapowiedź w ogóle nie pasuje. Wydaje mi się więc, że to nie będzie Dragon Ball Daima. Słuchajcie tego, niektórzy mówili, ostatnio mi chociażby na czacie, że ten złoty medal to jest nagroda, jaką się daje w przedszkolach w Japonii, że jest podobne
No a Pan była w przedszkolu w Super Hero, więc to jest Super Hero i Piccolo. Czy ten God Goku coś oznacza? Do 23 Tenkaichi Budokai to tak średnio. Czy to może być turniej mocy? W takim razie ludzie mówili o turnieju mocy. Uważam, że turniej mocy nie zasługuje teraz na taką dużą celebrację. Chyba że to będzie Kefla na przykład. Mamy Porungę, więc to nie jest absolutnie żadna sugestia, że to miała być na przykład Saga Namek, bo Porunga jest w wielu różnych celebracjach niezwiązanych tematycznie. A, widziałem w sumie teraz mi się tak przypomniało, jak wspomniałem o tym turnieju mocy i Kefli. Jest pewna teoria tycząca się tego, że to może być Kefla. Ze względu na to, że ostatnio mieliśmy przecież babski baner, misje związane z jakimiś babami, fuzjami i tak dalej. Uczestnikami turnieju, prawda? Ostatnio w evencie było tak, że trzeba było zrobić uczestnikami turnieju i Peppy Girls, więc można byłoby zakładać, że będzie to Kefla, chociaż to musiałaby być prawdopodobnie Kefla od samego początku, no bo jeśli mielibyśmy kolejną kartę Kaylee Califle, dosłownie 2 miesiące temu mieliśmy Kaylee Califle, więc to prawdopodobnie byłaby Kefla tak od samego początku. No ale Tanabata zawsze była celebracją, chociaż teraz to nie jest Tanabata. 15 życzeń, wow! Prawdopodobnie będą to gorsze życzenia, dlatego jest ich więcej. Ja no nie mogę z tych butów. Patrzcie, on w ogóle ma, no są to co jakieś najacze. Żółte najacze z zielonym znaczkiem? No, widzę, że Gapi to śmierdzi groszem, tak wam powiem. Właśnie, Tanabata zawsze była taką celebracją, gdzie mieliśmy na jednej części celebracji Pure Science Edition. Pure Science Edition, zobaczcie. Zobaczcie, kto jest po prawej i po lewej stronie. Kale, Califla, Kabba, Broly, Ozaru Vegeta, Raditz, czyli mamy sagę Saiyan, Dragon Balla Super, turniej mocy. No ten Kabba jest akurat chyba z... nie, on też chyba jest z turnieju mocy, a nie z 6 sagi, generalnie, znaczy z 6 sagi, wiecie o czym mówię. Sagi 6 Wszechświata. Dokończę myśl, dobrze? Tanabata zawsze była celebracją, jak na przykład był SSJ4 Goku, potem był Omega Shenlong, więc mamy protagonistę i przeciwnika. Tutaj protagonistą musiałby być Goku w Ultra Instynkcie, jeśli mielibyśmy mieć Keflę, prawda? No bo to on walczył z Keflą. Zazwyczaj tak było, że protagonista wychodził najpierw, więc mielibyśmy najpierw Goku w Ultra Instynkcie, a potem Keflę. Tylko wiecie, to są zasady, które prawdopodobnie już w ogóle nie obowiązują, bo ta celebracja zmieniła swoją nazwę, zmieniła swoją datę, więc tak naprawdę to jest pierwsza celebracja w historii, która wygląda tak, jak wygląda, więc zupełnie może być to inaczej ugryzione. Seriusalny, że tak powiem. Poważnie poważny. Walka na całego, a w zasadzie bitwy na całego. Tam dostaje się tikety na samony, więc wydaje mi się, że teraz też będzie to podobnie wyglądać. Nie, proszę, nie każcie mi tego robić. Błagam, nie każcie mi robić festiwalu. Błagam, nie. Super Int, Super STR i Super Fizyczny. Nie. Niech misją za to będzie jakiś kurwa sticker. Wallpaper. Chyba nie było do tej pory tapety, więc może nagrodą będzie tapeta. Jeśli będzie tapeta, to może wywalę na to lachę. Nie, tylko nie festiwal. Nie cierpię tego. 3 godziny grania, z czego 2,5 godziny stakowania. Nice. Oho, dobra. Zapnijcie pasy. Co to będzie? Wydaje mi się, że dużo już tutaj było takich czysto krwisto, sajańsko, Dragon Ballowo, superowych motywów. Więc szczerze mówiąc, ta Kefla może pasować. Czy to będzie turniej mocy? Fajnie, że nie wiemy w ogóle, jaka to będzie celebracja. Feeling the heat. Ciepło? Ciepło było, pamiętacie, w Dragon Ballu Super, jak Goku Ultra Instinct ci odpalał. Pamiętacie? Jiren mówił, to ciepło. No, zobaczmy. Ha? Ha? Co? Golden! Myślałem, że to jest tylko część intro! Co to jest za randomowa karta? Golden, Frieza i Gogeta. No ewentualnie... Broly chyba musiałby być jako druga część, prawda? Ale... Tutaj muszą być tak oryginalne animacje. Przecież Frieza jedyne co robił w tym filmie to się przetransformował. Tutaj mamy recykling, ja pierniczę. Tu jest akurat nowy kadr. Ale to jest przecież animacja ze starej karty! Przecież to jest animacja ze starej karty. Oni zrobili chyba nowe animacje dla bazowego Gogeta. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle.
Golden Frieza i Gogeta. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Oni już naprawdę nie wiedzą, co zrobić? Zobaczcie, ile tu będzie kategorii. Patrzcie, to jest Golden Frieza od samego początku. What? Ej, zobaczymy dzisiaj animację albo detale? Bo jeśli to się zaczyna za 2 dni, to wydaje mi się, że mogą pokazać już wszystko dzisiaj. Ile będzie tutaj kategorii? Wiecie, są karty, które mają też kategorię na bazie swojego intro, animacji wejścia, prawda? Dajmy na to Future Gohan w swojej animacji intro transformuje się w SSJ, więc ma kategorię Transformation Boost, prawda? Mimo że później się nie transformuje. Tutaj, gdybyśmy mieli Goku i Vegetę na samym początku, to moglibyśmy też dostać na przykład Goku's Family, Vegeta's Family. Wydaje mi się, że to jest trochę naciągana teoria, ale nadal kategorię Gogety i kategorię Freezy. No bo tutaj mamy, prawda, tę mechanikę Reversible Exchange, więc kategorie są łączone. Ale co to jest w ogóle za pomysł? No i wygląda na to, że z drugiej strony będziemy mieli Broliego, prawda? Chyba. O, abilitki będą, okej. Wiecie co? Ja to wolałbym, żeby to był na przykład, nie wiem, Vegeta, God i Broly bazowy z tej pierwszej walki. Bo ta walka jest, nie powiem, że nietknięta, no ale okej. O, video, okej. To jest super atak Freezy, wygląda na to, że tutaj polecieli z fantazją łańską. Frieza takich rzeczy nie robił. Rzuca go kamieniami, okej. Tu mamy nawiązanie do filmu, bo Frieza w ten sposób się na Broliego rzucił, ale on tak naprawdę w tym filmie nic nie zrobił. On za bardzo tego Broliego nie atakował. On tak naprawdę jedynie atakował Paragusa, prawda? Więc być może ten promień jest nawiązaniem do tamtej sceny. O! To jest mechanika spotkania. Więc chyba nie będziemy mieli Goku i Vegety, prawda? Bo Gogeta się od razu pokazuje, nie mamy sceny fuzji. Ale nie mogę naprawdę nie mogę się pogodzić z tym, co to jest za losowy pomysł. Co to w ogóle jest za pomysł? Czyli złoty medal to był tak naprawdę złoty Frieza? Ja pierdolę, to już mogli pokazać, nie wiem, górę butelki od Pilsnera, tam też jest złotko, prawda? O, ja pierniczę. Mówi Bosses, mówi Heroes. Gifted Warriors, Transformation Boost. Okej, dobra, nieważne. Mówi Bosses, mówi Heroes. Pierwsze kategorie. Dodatkowy boost dla Transformation Boost, Gifted Warriors, Inhuman Deeds. Gifted Warriors to są Vegety, ale też Freezy. Transformation Boost to jest bardzo szeroka kategoria. No Inhuman Deeds to jest bardzo nastawiona na villainów kategoria, więc tutaj, dobra, potem będzie czas na analizę tego. 50% ataku na jedną turę obniża atak defa, na ultra super ataku też tylko atak, obniża atak def i podnosi atak sojuszników na jedną turę. Więc nie ma tutaj defensywy na super atakach. Podejrzewam, że Frieza będzie miał jakąś może redukcję damage'a. W ogóle jest Extreme Tech. Gość jest Extreme. Redukcję damage'a, o właśnie. O właśnie, o właśnie. Wiecie co? Nie mogę tego zastopować, kurde belem. Dobra, na szybko to przeczytam. Statystyki, dostaje key za sfery, 70% redukcji damage'a po prostu. Wow. Przez 5 tur garda. Więc gość ma garda i 70% redukcji damage'a. No w filmie dostawał oklep i żył, więc podejrzewałem, że tak to będzie wyglądać. Ale od 6 tury ma 70% szans na gardy. Podejrzewam, że już wtedy będzie mógł się zmienić, prawda? Jeśli jest 4 albo więcej sojuszników Extreme klasy, albo inny Movie Heroes, Movie Boss w turze, dodatkowy super atak. Za każdy atak przyjęty atak 150, czyli jest silniejszy, im więcej ataków przyjmie i też ma szansę na krytę. No karta na pierwszego slota, prawda? I za każdym razem jak garda jest aktywowana, stakuje permanentnie defa do 100%. Więc ma dużo defensywy, gardę, redukcję damage'a. Jeśli jest 3 albo więcej sojuszników super, od 3 tury albo od 5 tury po prostu, zmienia orby, spotyka się z Gogetą i jeszcze bardziej zmienia orby, bo ma AGL i STR na tech i fizyczne albo fioletowe na Rainbow, więc bardzo dużo, ale to jest jednorazowe, prawda? Podejrzewam, że może być tak, jak na przykład z Kaylee Cauliflą, że Caulifla zmieniała orby, ale mogła je wziąć sama, chociaż tutaj nie ma mechaniki, że jest jakiś nuke, że im więcej orbów zbierze, tym jest silniejszy, ale może te orby zmienić dla Gogety. Czyli Frieza zmienia orby, zmienia się z Gogetą i Gogeta na przykład ma napisane, że jednorazowo jak zbierze takie i takie orby, to ma jakieś mocne wejście. I tutaj mogłoby na przykład tak to wyglądać. Nie no, nie mogę na ten obrazek patrzeć po prostu. Golden Frieza i Gogeta. Chyba nie wierzę. Co tu się w ogóle dzieje? Najbardziej dynamiczne... Cicho!
O, mamy Battle Motion. Zwykły super atak. To była nowa animacja, ale to jest stare. Ja pierdolę, to jest stare. To jest z animacji Gogety z 5. rocznicy. Tu jest akurat coś nowego, ale to jest zwykły cios. No podejrzewam, że w podwójnej prędkości będzie to wyglądać lepiej, bo ten moment... To wygląda ładnie. Tutaj to już widać, że animacja jest zrobiona w innym stylu. Zdecydowanie to widać po modelach postaci. Że to nie jest na bazie tych, powiedzmy, sprite'ów, tych modeli w grze, tylko jest to zrobiona od zera animacja. Więc wyglądało to ok, ale mieliśmy jeszcze przecież transformację Gogety, prawda? Transformował się w Super Saiyanina, więc podejrzewam, że... Ale to może być tylko Active na przykład. Teraz sobie tak myślę. Przecież Vegito Blue ostatnio to też był tylko Active, no nie? Kefli w ogóle nie było. Kefla w ogóle nie miała żadnego Active Skilla, więc tutaj nawet nie ma co porównywać. No dobra, zobaczmy umiejętności Gogety. 50% ataku defa, więc Gogeta ma już defa. Na ultra super ataku 100% ataku defa, wszystko na jedną turę, więc żadnego stakowania. No i podnosi defa sojuszników. Frieza podnosił atak sojuszników, Gogeta podnosi defa sojuszników. To jest dość sporo, 50% na jedną turę. Tylko bierzcie pod uwagę, że ten efekt działa tylko dla kart, które są po Gogecie. Więc jak Gogeta jest na przykład na 3. slocie, to tak naprawdę nikogo nie buffuje. Ok, może zmienić się z Friezą. Statystyki, 6 ki, atak def 250, dość sporo, chociaż to nic nie znaczy tak naprawdę, bo to zależy od statystyk karty. Dostaje ki za sferę. Ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, więc taki powiedzmy biedacki kryt. 50% szans na dodge'a. Z kulą zebraną, wow, jednorazowo odradza całe HP. Jeśli jest 3 albo więcej sojuszników super klasy, albo jest inny Movie Heroes, Movie Bosses w tej samej turze, redukcja damage'a 40%, to nie powinno być problem. Nie powinien być problem z tym, żeby zaaktywować ten efekt, więc 40% redukcji damage'a powinno być aktywne zawsze. Przy atakowaniu z 20 ki, nie 18, ale 20, atak def 200, 70% szans na kryta, spoko. 24 ki albo active skill, dodatkowy atak 150 i gwarantowany kryt, więc jeszcze większe buffy. O, i jest to, o czym mówiłem, patrzcie. Za każdą kulę zebraną 5% szans na dodge'a, atak 10, wszyscy sojusznicy def 10 i za każde 5 kul zebranych dodatkowy super atak. Więc jest dokładnie to, czego się spodziewałem. Frieza zmienia orby, wchodzicie, bierzecie te orby Gogetą i nie dość, że macie praktycznie gwarantowanego dodge'a, bardzo mocno buffujecie całą rotację, dając jej defa, to jeszcze dodatkowe super ataki wyprowadzacie. Czyli Gogeta w pierwszej swojej turze idzie na pierwszego slota, bo ma praktycznie gwarantowanego dodge'a z tymi wszystkimi orbami, które tworzy mu Frieza. No ale później bazuje na dodge'u i na redukcji damage'a, prawda? Na 40% redukcji damage'a, więc karta, powiedziałbym, że no, na papierze wygląda dobrze. Oczywiście, że wygląda dobrze. Teraz pytanie, jak będzie się prezentować na tle tych innych nowych kart, które wyszły. To nie jest tak, że tych statystyk jest jakoś przesadnie dużo, że mamy, nie wiem, 300 tu, 300 tam. Zaraz zobaczymy. Bo są dwa active skille chyba, tak? Active skill Freezy i active skill Gogety. W sumie nie wiemy, co te active skille robią. Podejrzewam, że jeden może, na przykład Frieza może buffować siebie samego, a Gogeta buffować też innych. Przecież to jest recykling animacji. To jest akurat nowe, ten Gogeta. Tyle? Bieda. Bieda w chuj. Powiem wam, że no coś tam będę samonował po to, ale bieda w chuj. Jest dobra informacja z tym związana. Wiecie jaka? Jeśli oni teraz oszczędzają budżet, to na kogo mogą oszczędzać budżet? No już oddałem tę figurkę SSJ4 Goku, ale wiecie o kogo chodzi? Ja czekam na SSJ4 Goku. Jeśli ta karta, dorosły SSJ4 Goku, będzie miała animację z 19 odcinka, zeruje się. Co prawda kupować DS-ów nie będę, ale wyzeruję się z tego, co mam. Jest to solidna karta, ale widać, że to nie jest poziom rocznicowy. Widać, że to nie jest poziom rocznicowy. Zobaczmy, o co tu chodzi. A widzisz, Golden Frieza dostaje pełen pasek ki, 400% defa i ma taunt, to się nazywa po angielsku, czyli przekierowuje wszystkie ataki na siebie. I może być aktywowane, jeśli jest 4 albo więcej sojuszników klasy Extreme. A widzisz. A widzisz.
Czyli wygląda na to, że w zależności od tego, jak zbudujemy drużynę, takiego active skilla będziemy mogli użyć. Chociaż, kurde, tutaj jest 3 albo więcej sojuszników klasy super. Więc w sumie friend też się liczy, prawda? Więc możemy mieć 4 extreme i 3 super. I wtedy jest opcja, żeby zrobić 2 active skille, w sensie wybrać, prawda? Bo nie można użyć 2 naraz. Atak 540, ultimate damage, def 540 i zmienia wszystkie kule na zielone. Ten active skill mi się podoba, bo tak naprawdę mamy tutaj praktycznie gwarantowanego dodge'a po raz kolejny, bo wchodzi ten element pasywki Gogety, że jak dostaje kulę, to zwiększa sobie szanse na dodge'a. Tylko nie pamiętam, czy to było na jedną turę, czy permanentnie. Wydaje mi się, że permanentnie. Więc Gogeta przy pierwszym wejściu przez kule zmienione przez Freezę miałby dużo szansy na dodge'a, ale potem mógłby sobie jeszcze raz zmienić te orby ze względu na swojego active skilla. No ale tak naprawdę, jeśli przeciwnik wyłącza dodge'a, no to musimy użyć active skilla Freezy, prawda? No bo on robi się tankiem i wszystko przejmuje na siebie. No i o tyle to jest lepsze, że tak naprawdę Freeza wszystkie ataki przejmuje na siebie. Czyli 2 pozostałe karty w rotacji są bezpieczne, a Gogeta tylko unika swoich ataków, prawda? Ale druga i trzecia karta już mogą zginąć, więc zależy od sytuacji. Podoba mi się to pod tym względem, że możemy użyć obu skilli w zależności od sytuacji. Jeśli potrzebujemy więcej damage'a, i na przykład wiemy, że pokonamy przeciwnika w pierwszym slocie, to robimy tego Gogetę. Extreme The Awakening, kto tu może dostać? Z filmu z Brolim. Stary Gogeta, stary Broly, AGL i fizycznie już mają. Może oni by się aplikowali do Super Eza? O! Wow, przecież gość ma, no nie wiem, on wyszedł w styczniu na globalu któregoś roku. Czy to był rok 2023? Chyba to była 8. rocznica. Więc nie jest aż tak stary chyba. Chyba, że już mi czas tak leci bardzo szybko. Zobaczmy, o co tu chodzi. No jest to karta, której przez długie miesiące nie mogłem trafić, ale obecnie już go mam, także będę z niego korzystał, jeśli będzie w miarę ok. 50% ataku na jedną turę, obniża atak def. On miał bardzo dużo redukcji damage'a, więc tak naprawdę... O, no dobra, dzięki, że daliście mi poczytać. Garda na jedną turę, def 100% na 3 tury. Szansa, to jest permanentny efekt, ale aktywuje się raz. Szansa na kryta i redukcja damage'a 90% i szansa na kryta i redukcja damage'a minus 10% za każde 2 tury. O! Zmienili to, bo teraz redukcja damage'a temu Freezie spada co 2 tury. Więc jeśli trzymamy go w rotacji, to tak naprawdę za każdym pojawieniem się tylko ten Freeza traci redukcję damage'a. A nie też co każdą turę, nawet jak go nie ma, bo tak do tej pory było. Nice. Ki 6 atak def 200, kiedy 50% albo więcej HP, dodatkowy atak def 200 i wyprowadza dodatkowy super atak. Za każdy super atak wyprowadzony buduje ki i defa. Za każdy atak przyjęty buduje atak. Ok. Od 3. tury bitwy jednorazowo atak 300 i kryt, jeśli ma mniej niż 50% HP, to jest sytuacyjna rzecz. Od 5. tury atak def 200, jeśli... Fajnie to pomyśleli, fajnie to pomyśleli. Od 5. tury dostaje statystyki, jeśli jest 2. albo 3. w rotacji, a od 7. tury jako 3. Zajebiście pomyśleli, bo wtedy w 7. turze gość już będzie miał tak mało redukcji damage'a, że nie będziemy go wrzucali na pierwszego slota, więc dostaje buffy na 2. i 3., a potem tylko na 3. Bardzo mi się to podoba. Gdzie takie buty dostać w ogóle, ty? To chyba przez neta zamawiał, nie? Żółte? Jakie w ogóle neonowe buty, nie? Co, Omatsu będzie płytki niszczył dłonią? No na streamie to wam powiem, że jest mało osób, bez 15 000 na tym globalnym, a na japońskim? No jakieś bryłki na pewno wpadną, prawda? Ale 75 000 ogląda osób? No to Japończycy oglądają, okej. Water Balloon Fishing. Złap 5, dostań DS-y. Łowienie balonów z wodą. Omatsu będzie pośladkami łapał. Nie wiem, będzie ćwiczył mięśnie kegla. I w jaki sposób on ma to łapać? Omatsu, Gepi i ja. O, babeczka też będzie się bawić, okej. Jo, pierniczy, jaki sprzęt. Zobaczcie, jakie porysowane te bloki na dole. Oni się ubierają w ubrania? A dlaczego? Bo się zmoczą, tak? A jak oni to mają zamiar łapać? Ty, to jest ciekawe. Mam nadzieję, że się nie spóźnię na pociąg, ale chyba... A, widzicie, oni zakładają tradycyjne japońskie kostiumy związane z festiwalem. Festiwalem łapania balonów z wodą pośladkami. Rozumiem. Zobaczcie, pani ubrana w strój, Omatsu języki wyciągnął oba, a Gapi z tymi butami... Nie no, ja nie mogę z tych butów. Kurde, schował. Omatsu tak patrzy, woda? Nie. Woda?
Ja gram w Dokana, żadna woda. Nie no, żartuję. Omatsu dzisiaj ma akurat włosy umyte. Jak oni będą łapać te balony? A, może będzie tak, że oni będą rzucać w siebie tymi balonami i trzeba je złapać do miski? Zaraz zobaczymy. A, będą łowić tak jak ryby. Okej, czyli nie będą w siebie rzucać. Trochę szkoda. Pani zaczyna, czyli ona nie będzie miała żadnej wędki, tylko ma za pomocą takiego papierowego zlepka z przyczepioną agrafką na końcu łapać balony. I może to robić, dopóki jej się ta papierowa wędka nie złamie. No nie, położyłaś to papierowe na balonie, ona teraz przemoknie. Trochę mała ta miska jak na takie balony. Omatsu musi teraz miażdżyć te balony pośladkami, żeby było miejsce. Omatsu wiecie co powinien zrobić? Teraz tak rozpędzić się. Pum! Skoczyć w ten brodzik, rozwalić wszystko. Koniec, nie ma DS-ów. Au! Gambare! Nie, pękło! Jeden balon! Nie no, starałaś się, a Gambare, kudasai. Teraz możesz ten balon wziąć do domu na pamiątkę. Ale wzięła czerwony, taki jak strój. Czyli co, 1 DS. Tak to będzie. Jeden balon złapany, 1 DS. 20% singla. No to co wy myślicie, że to piechotą chodzi? Znając Omatsu wygram, ale przyfarci mu się. Nie, za mocno zawiesił. A czemu on musi... Nie rozumiem, po co on musi trzymać drugą ręką tę miskę? No nie mógł sobie odłożyć, przecież to niewygodne potem odczepiać ten haczyk, prawda? To się nie uda. O, za mocno pociągnąłeś, Gepi. To oni dali do tego brodzika z 40... No nie, bez przesady. Z 20 balonów wciągnęli 2. Omatsu teraz tak o. Macie. Ja wam pokażę jak się balony... Omatsu, ufam tobie, bo inaczej to 2 DS-y? Co to ma być? Chociaż nawet na singla nie starczy. Za mocno zamoczył ten papierek, przez co on zamógł i już się przy następnej próbie podarł. Trzeba szukać takich linek, żeby tylko ten metalowy element był zamaczany. Żeby ta wędka wytrzymała jak najdłużej. Omatsu jakiś żart opowiedział. Może o tym, że będzie pośladkami wyciągał te balony, nie? Będzie wkładał tyłek i nitkę pośladkami. Nie, dobra, koniec. Żartuję. Chociaż chętnie bym to zobaczył. Nie zobaczyłbym tego chętnie. Dawaj do Omatsu DS-y, staraj się. To ponoć twoje wyzwanie jest. Omatsu szuka zdobyczy. Patrzcie jak... O, jeszcze dmucha sobie, ale on jest dobry w tym wszystkim. Patrz, co robi. To jest zwierz, który poluje na swoją zwierzynę. Patrzcie, tam jest garść antylop, wokół których chodzi lew. I on teraz jeszcze dmucha im w tyłki. Tak się kotom dmucha w tyłki. Patrzcie, co robi. Nie, za mocno chyba. Nie widać, jak zamoczył. Nie widać, zamoczył na próżno. Omatsu chociaż jednego. Nie, no znowu położyli tę wędkę na mokrym balonie. Ten papier zaraz pęknie. Uwierzcie mi na słowo. Ten papier zaraz pęknie. Omatsu, proszę cię, weź, wyłów coś. O! Jest! Omatsu to jest jednak, kurde, mocny gość. Mocny zawodnik. On taki niepozorny. Ale to naprawdę jest głupie, że musi drugą ręką trzymać tę miskę, no nie? I nie może sobie odłożyć tej miski i to ładnie by wtedy mógł odczepić. Omatsu, dmuchaj na te antylopy. Ona nie będzie wiedziała, z której strony nadchodzi atak. Ale się boją. Lew jak chodzi dookoła swojej zwierzyny. Na kogo dzisiaj padnie? Jest! Znalazł swoją zdobycz. Mokry ten już papierek jest, Omatsu. Uważaj! Gambare, daj ziobu! Omatsu! No pokażcie zooma! Omatsu jest! Pęknie czy nie pęknie? Jest! Nice desu! I co, 5 DS-ów w sumie mamy? Single Summon, Air Nail. No i o czym wy gadacie? Udało się? 3 tylko miał wyłowić, czy jak najwięcej? Pyta kurwa, komu wpierdolić? Komu teraz? Tobie? A? Patrz jak łowię balona. Który taki cwany był przed nagraniem? Co mówiliście, że żadnego balona nie wyłowię? Tak mówi. No nie. Co? Kiru, Mare? Ty, Marek? Czy ty, Czarek? Gepi i tutaj pani z jednym balonem. Omatsu już chyba przebił ich... Czekaj, jeszcze żyje jego wędka. Dobra, Omatsu, bo ja mam pociąg. Już nie możesz być taki dobry w tę grę. Teraz to ci kibicuję, żeby pękło. Jest! Dobra, ja muszę spodnie zmienić.
Bo się いやー spóźnię. ちょっと申し訳ないです 10 lat? I tak nie wygram. Dobra, panowie, Omatsu, Gapi, pani koleżanko, ja się naprawdę dobrze bawiłem, ale oni chyba teraz gadają o jakichś eventach, których ja nie będę mógł ani wziąć udziału, a nawet jeśli to i tak nie wygram, więc chyba najważniejsze to, co miało być powiedziane, to już jest powiedziane, prawda? Jeśli będzie coś ważnego, to potem dogram. Take a look? New Battle System, what? Może w końcu przeczytali moje informacje, które zawarłem w ankiecie odnośnie Chain Battle, że nie można używać kart, którym Chain Battle dawało szansę. Czyli rozumiem, że Dokkan nie będzie polegał już tylko na zbijaniu baniek? Na zbijaniu bąków? Dobra, jak będzie coś ważnego, naprawdę to najwyżej dogram to wieczorem i opowiem wam, co o tym sądzę, ale nie sądzę, żeby tutaj było coś ważnego. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Sorki, że tak uciekam, ale naprawdę śpieszy mi się trochę, więc możecie zostawić lajka, możecie zostawić suba. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o połączeniu Golden Freeza Gogeta. To jest chyba najbardziej losowa rzecz, jaką mogli wymyślić. W najśmielszych snach nie spodziewałbym się czegoś takiego. No ale okej, mamy scenariusz, co by było gdyby, prawda? Chociaż nie do końca, bo te dwie postacie się spotkały. To nie jest tak, że Goku z Bardokiem jest na jednej karcie. Chociaż Goku z Bardokiem... O nie, jak on gada o Webstorze, to ja już naprawdę kończę. Dzięki wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana. A, no i Samony też oczywiście będą na kanale. 10 DSów za darmo, hurra!